W tym odcinku zwiedzimy kilka atrakcji Majorki, największej wyspy archipelagu Balearów. Zwiedzanie Majorki rozpoczynamy od stolicy wyspy, Palmy. W Palmie możemy kluczyć wąskimi uliczkami Starego Miasta, jak również spacerować szerokimi alejami z mnóstwem sklepów i kafejek. Tam nowe rondo. Wąskie uliczki Majorki. Z strony wejścia musimy. I tu katedra. Najważniejszy i najbardziej charakterystyczny zabytek miasta to bez wątpienia katedra. Strzelisty gotyk robi wrażenie w dzień i w nocy. Wnętrze jest również warte zwiedzenia. W czasie mszy wejście jest darmowe, ale wtedy ochrona bardzo pilnuje, żeby nikt nie robił zdjęć. Budowla jest ogromna, jej sklepienie znajduje się na wysokości 45 metrów. W nocy budynek jest pięknie oświetlony. Budowę katedry na miejscu starego meczetu rozpoczął król Jakub I w 1229 roku, a zakończył król Jakub III w 1346 roku. Pomimo tego, że liczne prace wykończeniowe trwały aż do 1601 roku. U stóp katedry rozciągają się rzymskie i renesansowe mury miejskie. Można po nich spacerować i oglądać poniżej położony park, a za nim morze i pobliski port. W pobliżu katedry stoi kolejna ważna atrakcja Palmy, Pałac Królewski Almudajna, który jest oficjalną letnią rezydencją króla Hiszpanii. Obecny zamek pochodzenia rzymskiego jest modyfikacją muzułmańskiej twierdzy rozpoczętej w 1281 roku. We wnętrzu można oglądać zbiór arrasów, obrazów, mebli i innych artefaktów. Kaplica Santa Ana. Oto gabinet jej królewskiej mości królowej, w którym monarcha naradzał się ze swoimi doradcami i spożywał obiady. Pomieszczenie zarządcy domu królewskiego powstało w XVI wieku, kiedy wzniesiono schody królewskie. Jego ozdobą jest renesansowy sufit kasetonowy. Gabinet króla, w którym podpisano w 1229 roku poddanie się muzułmańskiego emira Jakubowi I. Widok na katedrę, a u podnóża Park de la Mar. Nowoczesne w formie Muzeum Sztuki Współczesnej kontrastuje z historycznymi murami. To dzieło sztuki kojarzy mi się z kolejką linową i nie wnikam, co autor miał na myśli. Na ulicy stoi praca Joan Miró, potocznie zwana Jajem, a tak naprawdę tytuł tego dzieła to Monument a la Donna, czyli pomnik kobiety z 1972 roku. La Lotja to budynek giełdy towarowej zbudowany w XV wieku. Jest jednym z najlepszych przykładów architektury gotyckiej na wyspie. We wnętrzu warto zwrócić uwagę na sklepienie i spiralne kolumny.
Castel de Belver to okrągły gotycki zamek z początku XIV wieku położony na wzgórzu. W przeszłości był rezydencją królewską, a także więzieniem. Nazwa zamku oznacza piękny widok, co nie powinno dziwić. Valdemossa to klimatyczne miasteczko położone w pasmie górskim Serra de Tramontana. Typowo turystyczna, kameralna miejscowość z zadbanymi kamienicami, wąskimi uliczkami i mnóstwem punktów gastronomicznych. Początki Valdemossy sięgają XIV wieku. Śmigamy sobie w żółwim tańczycy. Ze szklarni. Są dokładnie takie. Czy my tu gdzieś wyjdziemy? I za kamarek jeden. I za kamarek drugi. Jest jakiś placyk. Na placyku znajduje się wejście do kartuzji w Valdemossie, której główną atrakcją jest cela numer 4, czyli miejsce, w którym mieszkał Fryderyk Chopin i pisarka Georges Sand od grudnia 1838 roku do lutego 1839 roku. Kartuzja była wybudowana jako zespół pałacowy, który w 1399 roku przekazano zakonowi Kartuzów. Klasztor został zsekularyzowany w 1836 roku. To chyba dlatego para kochanków mogła bez przeszkód mieszkać w tym miejscu. Chopin i Sand mieli piękny widok po wyjściu ze swojej celi. Nie rozumiem, jak Chopin mógł narzekać na pogodę i jedzenie. Oto fortepian firmy Play LSE, na którym słynny pianista skomponował swoje preludia op. 28. Natomiast plonem pobytu pisarki w tym miejscu są autobiograficzne dzienniki z podróży pod tytułem Zima na Majorce. Neoklasycystyczny kościół zaczęto budować w 1751 roku, na miejscu starej świątyni z 1446 roku. W kompleksie można obejrzeć dawną aptekę Kartuzów. Mirador del Colomel to punkt widokowy na półwyspie Formentor. Można tu podziwiać skaliste urwisko wznoszące się nad powierzchnią morza. Do najwyższego punktu trzeba dojść po schodach, ale naprawdę warto. Żeby dojechać na Cap de Formentor, najdalej na północ wysunięty kraniec wyspy, trzeba przejechać przez szlaban, który w sezonie letnim może być zamknięty. Nam się udało przejechać ten punkt, dzięki czemu mogliśmy dojechać pod samą latarnią morską na krańcu wyspy. Powiedzieć, że droga jest atrakcyjna, to za mało. Ona miejscami jest arcyatrakcyjna. Drogę zbudowano w 1925 roku.
Po krótkiej wizycie czas wracać. Fragment drogi powrotnej w przyspieszonym tempie. Dojechaliśmy do Soler. Do głównych atrakcji miasta należy linia tramwajowa łącząca centrum Soler z portem morskim. Początkowo trasa biegnie ulicami miasta, a następnie przebiega polami, przecinając sady cytrusowe. Linię otwarto w 1913 roku. Jej długość wynosi 4868 metrów. Chętnych do jazdy tramwajem nie brakuje. Pejzaż za oknem bardzo szybko się zmienia. Pola uprawne w górskich kotlinach ustępują miejsca nadmorskiej plaży z sąsiadującym portem jachtowym. Nie znam innej linii tramwajowej, którą dzieli od nadmorskiej plaży tylko chodnik. Ryby pływają, nikt ich nie łowi. Setki łodzi cumują w porcie. Malowniczy Port de Soler jest bardzo przyjaznym miejscem, w którym czujesz, że jesteś na wakacjach. Ale nawet na wakacjach nie dysponujesz nieograniczonym czasem. Trzeba wracać. Alcudia powitała nas średniowiecznymi murami wzniesionymi na przełomie XIII i XIV wieku, które broniły dostępu do miasta. Kościół świętego Jakuba wbudowany w mury pełnił w przeszłości również funkcje obronne. W wąskich uliczkach czas płynie wolniej. Podczas spaceru po murach mamy doskonały wgląd w miasto oraz na pasmo górskie rozpościerające się na linii horyzontu. To jest budynek ratusza. W centrum, jak w każdym turystycznym miejscu, znajdują się liczne restauracje, bary i sklepy z pamiątkami. W zacienionych uliczkach można schronić się przed silnymi promieniami słońca. Alcudia oprócz historycznego centrum posiada również port i zatokę z szeroką piaszczystą plażą. Urlop pod palmami na plaży, niekoniecznie jadąc na Zanzibar. Wystarczy
spokój. Plażowiczów niewiele na razie. A tu jest pięknie. Za nami może. Idziemy zwiedzać jaskinię. Na Majorce występują liczne jaskinie, dzięki procesom krasowym zachodzącym w skałach wapiennych. My udaliśmy się do Coves de Campanet. Jaskinię wyróżnia bogactwo naciekowych form wapiennych, stalagmitów, stalaktytów i stalagnatów. I wychodzimy z jaskini. Kolejne miasto na naszej trasie to Polęsa. Plaza Major, Polęsa. Ludzie spożywają sobie. Na głównym placu miasta, Plaza Major, wznosi się monumentalny kościół wzniesiony przez templariuszy w XIII wieku. 365 schodów i ruszamy w górę. Na wzgórzu znajduje się kalwaria, której początki sięgają XIII wieku. Do szczytu. Zwieńczeniem schodów jest kapliczka. W pobliżu kalwarii znajduje się punkt widokowy, z którego widać całą panoramę miasta oraz sąsiadującego z nim portu. A mały się nie boi. Jednymi schodami wchodzisz na górę, a drugimi schodzisz. Doszliśmy do rzymskiego mostu, jednej z główniejszych atrakcji Polęsy. Można powiedzieć, że to mostek, a nie most. Tutaj jest rzeka, której nie ma. I w drugą stronę podobnie. To jest to. Po obfitych opadach deszczu w górach woda wypełnia koryto rzeki. Playa de Palma leży tuż obok Palmy. Turystyczny gwar i życie nocne kwitnie w barach i restauracjach położonych wzdłuż promenady. Majorka bardzo mnie zaskoczyła bogactwem przyrody i mocno zróżnicowanym krajobrazem. Wypoczynek na wyspie nie musi być tylko plażowaniem połączonym z wieczornym przeglądem barów. W dzień widzimy zupełnie inne oblicze miasta, na przykład sielsko-wiejski krajobraz z końmi. Lotnisko jest położone blisko stolicy, więc dojazd jest szybki. Częstotliwość startów i lądowań jest wysoka, a samo lotnisko bardzo rozległe, biorąc pod uwagę ilość mieszkańców wyspy, czyli nieco ponad 850 000.